Dzień dobry, ten sobotni poranek z Manchesteru. Próbuję sobie odpowiedzieć na pytanie: Kraków czy Manchester? Manchester czy Kraków? A co ty wybierasz? Intencją moją nie jest porównywanie czegokolwiek. Nie jest porównanie Krakowa do Manchesteru, czy też życia w Manchesterze, czy życia w Krakowie. Intencją moją jest pokazanie naszych subiektywnych doświadczeń, przeżyć, tego co zrobiliśmy i czy dalibyśmy radę zrobić to jeszcze raz. Czy podjąłbym ten krok jeszcze raz? No, ciężko jest odpowiedzieć na to pytanie. Nie przyjechałem tu na gotowe, nie było łatwo. Ale czy podjąłbym tą decyzję raz jeszcze? Nie wiem. Polska kraj piękny i naród cudny, jak mawiał marszałek Piłsudski. Od początku lat 90. prowadziłem działalność gospodarczą w Krakowie, a dziś od roku 2005-2006 rozpocząłem pracę w poradni uzależnień. W 2013 wyjechałem do Anglii, w 2015 wylądowałem w Manchesterze i tutaj mieszkam, żyję. Trzeci gwóźdź do trumny to chyba taka wisienka na torcie już była, list z ZUS-u z informacją, że płacę pięknie składkę miesięczną, w okolicach tam 1000 już z hakiem wtedy było, i że jeżeli tak pięknie będę dalej ją płacił, to ja dostanę 860 zł emerytury w wieku 67 lat. Jupi! Wymyśliłem sobie wtedy, że zrobię prawo jazdy i przyjadę do Anglii i będę pracował jako kierowca. Plan był taki, że przyjadę na kilka czy kilkanaście miesięcy, popracuję tu jako kierowca, a później wrócę do zawodu terapeuty. Ale nie pykło. Ja nigdy wcześniej takim zestawem nie jeździłem. Nigdy wcześniej, nigdy w życiu. No i przyjechałem. Chłopcy tam się szykują do meczu. Nie wiem, czy to widać. W tamtym miejscu jest boisko. Będziemy świadkami wielkiej futbolowej potyczki. A inspiracją do nakręcenia do prowadzenia tego kanału były słowa mojej przyjaciółki, która kilka lat temu, gdy usłyszała, że mieszkam w Manchesterze, stwierdziła: a, to wy tam w takich komunach żyjecie, po kilka rodzin w jednym domu, po kilka osób w jednym pokoju. No nie, my tak tutaj nie żyjemy, być może tak ktoś żyje, wcale bym się nie zdziwił. Ale koleżanka jest inteligentną osobą, wykształconą bardzo. I tych informacji sobie nie wyssała z palca. Musiała gdzieś usłyszeć, przeczytać, czy to w mediach głównego ścieku, czy też w mediach społecznościowych. Także zapraszam Was na tę podróż i spróbujmy sobie odpowiedzieć, czy ja, czy Wy, czy ja, czy Ty, czy Kraków, czy Manchester, czy być może oba. Dajcie znać w komentarzach, co o tym myślicie, gdzie byście, co byście, jak Wy to widzicie. Miłej podróży, zapraszam. Praca kierowcy to nie jest jedynie przyjemna jazda w kierunku zachodzącego bądź wschodzącego słońca. Ale to zobaczcie sami. Tuż za mną widzicie moją maszynę, mojego konia. Pozwólcie się zaprosić do środka. Sezamie, otwórz się. Wyjście na górę. Tak wygląda siedzenie.
To jest kierownica, tam mamy całą deskę rozdzielczą. Teraz Wam pokażę z bliska. Za mną jest kanapa, całkiem wygodna. A teraz przejście na przód. No to tak w środku prezentuje się miejsce pracy. Tak wygląda widok na zewnątrz z ciężarówki. Troszkę, że tak powiem, obszerny, mam nadzieję. To włączę maszynę. Tak wygląda deska rozdzielcza w Mercedesie. Tutaj mamy tablety zamiast lusterek. Lusterka są tylko boczne i przednie. Tak, mówię, tablety do kamery, które do cofania i tak dalej, tak dalej, tak dalej. Tu mamy centrum kontroli rozrywki i inne ustawienia. Radio, muzyka, telefon, światła samochodu do ustawiania. Tu możemy regulować sobie różnego rodzaju ustawień poziom, oś podnoszona, oś opuszczona, hamulec, nie wiem jak go nazwać, pod górkę, żeby się nie cofnął zestaw, wyłączanie sygnału dźwiękowego, to jest oczyszczanie sygnałów oddechowych, to jest piąte koło, ustawianie piątego koła, wyłączenie linii kontrolnych, ustawianie poziomu poziomu nadwozia, że tak powiem. Tu sytuacja związana z ogrzewaniem i zbudzeniem. I tu cała reszta ustawień systemowych dla tego urządzonka. Później tak, tutaj mamy ogrzewanie, czyli tak zwane webasto. Później po włączeniu jest włączony, nie włączony jest silnik, włącza silnik. Później mamy tutaj klimatyzację, no i cały system do regulacji, jakby mi się chciało go włączyć. Później co tutaj mamy? Prędkościomierz i inne ustawienia na prędkościomierzu. Do tego mamy aktywny cruise control, do tego mamy automatyczną skrzynię biegów w tym oto przełączniku, który znajduje się pod kierownicą. Kierownica jest regulowana taką stopką, która jest tam na dole pod spodem, nie wiem czy ją zobaczycie, o tam moim butem pokazuje, w tym miejscu jest ta stopka. Oczywiście sterowanie z kierownicy, jeszcze różnymi funkcjami samochodu i tutaj jest do sterowania cruise controlem. A de facto praktycznie cały czas na cruise controlu jeżdżę obecnie. No i dzięki temu łapę fajne wyniki na tablicy najlepszych kierowców. Jestem na zielono zamiast na czerwono, także dobry Pietrek, dobry. Aha, tutaj jeszcze u góry mamy tachograf, który rejestruje nasz czas pracy. To informacje związane z numerem rejestracyjnym i z serią, że tak powiem, w systemie zapisaną naszej firmy. Samochód jest z 2022 roku, a przejechanych ma, już Wam pokażę, chodź tutaj, chodź. Nie w tą stronę, jest. 128 740, praktycznie 7 km. No to taka dość piękna ilość kilometrów, ale to na takie auto to jest jak pierdnięcie dla komara. I co, pozwolę sobie na tym chwileczkę zakończyć. Lecę dalej. Całusy, do potem pa. Zaparkowane. To cała maszyna. To trzeba się będzie podpiąć. Tu muszę najechać na ten shop.
Nie wiem, czy go tam widać dobrze. O, tam. Tym oto siodłem. Wtedy będzie spięte. I pojadę dalej. To tymczasem biorę się do roboty. Dzień dobry, szybki update. Odezwał się Kuba, kolega z pracy. W tej firmie, w której pracuję, jest nas trzech Polaków. Także jeden z trzech muszkieterów się odezwał, chciałby coś pogadać. Lecę, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Tymczasem, na razie. Jestem już na miejscu, ale tutaj tak okropnie wieje dzisiaj. Zresztą notabene nie dzisiaj, już od chyba 3 dni nie da się nic w ogóle zrobić na zewnątrz, żadnych zdjęć plenerowych. Widziałem, że Kuba właśnie wjeżdża przed chwileczką, także zwijamy się do kantyny i stamtąd się odezwę. To tymczasem na razie pa. Dzień doberki. Cześć. Chciałem przedstawić Kubę. To jesteśmy teraz Piotrek. dwóch muszkieterów tutaj, bo to 3 muszkietera jesteśmy w tej firmie, pracujemy. Takich dwóch jak nas 3 to nie ma ani jednego. Tak, tylko że kolega Krzysztof nam czuje statystyki. Strasznie. No, tak czy owak, kolega Kuba też prowadzi fajny kanał na YouTubie, to bardzo polecam. Nawet 2. Pewnie coś o nich też powie. A ja mam takie pytanie dotyczące, jak ty się tu czujesz, jak zwyczajnie tej Anglii i czy podjąłbyś tą decyzję o przyjeździe jeszcze raz, czy nie podjąłbyś tej decyzji jeszcze raz? Znaczy, mnie Anglia była znana troszeczkę z opowieści i z odwiedzin, więc zaskoczenia nie było jakiegoś kosmicznego, mówmy się. Tym niemniej, po iluś latach przebywania tutaj, A ile lat tu jesteś już? dopiero 7. O. I to nawet nie całe. Jeszcze nie minęły. 7 rok jestem. No. Więc po tylu latach i spotykaniem całego mnóstwa ludzi,
Przyjeżdżając tutaj miałem już dobrą znajomość języka. To jest Duży plus, ogromny plus. dość zasadnicza różnica między tymi, którzy przyjeżdżają i nie wiedzą nic, a mną. Nie? Trafiłem w obszar zupełnie innej mentalności. Mhm. Trafiłem w obszar innych zwyczajów. Już nie powiem o jeżdżeniu po lewej stronie drogi. Czyli nie była to kosmetyczna zmiana? Nie była. Nie była. Nie była. To była zmiana, to było wywrócenie kawału życia. Zwłaszcza, że jak ja tu przyjechałem, to już miałem 56 lat. Także to była taka dosyć wywrotowa historia. No, znaczy, dlaczego ja tu wylądowałem? No, bo mi się skończyło moje polskie życie, tak to nazwijmy. Mhm. Po prostu firma, w której pracowałem, padła. Ja 56-latek, bez jakichś dyplomów i innych wynalazków tego typu. Okazało się, że jesteś za stary. Tak, po prostu okazało się, że jestem za stary na życie w Polsce, a Tak. tutaj, prawo jazdy masz, super. To będziesz jeździł tymi ciężarówkami. No będę. I nie jesteś, i tak nie robię. jesteś za stary. Nie jestem za stary, mimo już 63 przekroczonych. No, tak jakoś pod tym względem jest normalniej. Czy żałujesz tej zmiany? Że tu jesteś? Tak, żałuję, że zrobiłem ją 5 lat za późno. Tak dokładnie. No. Tak dokładnie. Nie, bo po prostu symptomy tego, że mi się życie wali, wystąpiły właśnie tak jak powiedzmy jakieś Wcześniej. wcześniej o więcej niż 5 lat, o 7 powiedzmy, nie? Mhm. Ale przez 2 lata średnio inteligentny szympas powinien zauważyć, że mu się życie wali. No zawsze wierzymy, że nadzieja umiera ostatnia, tak? A i to był chyba ten przypadek. No i pojechaliśmy. I jak się tu czujesz? To jest tak. To nie jest kraj mojego dzieciństwa. To nie jest kraj, w którym się wychowałem, więc nie można się czuć w kraju tak bardzo innym, tak bardzo sobą się nie można czuć, prawda? Masz to samo chyba. Bardzo podobnie, tak. To nie znaczy, że ja się czuję tu źle. Zapytany o to, czy bym zrobił to jeszcze raz. Tak, tylko 5 lat wcześniej. A tu się chciałem właśnie wciąć a propos tych właśnie komfortów, Mhm. bo na przykład w Polsce marzyłem o robieniu różnych rzeczy, na przykład o robieniu fotografii itd., Tak. To zwyczajnie mi nie było na to stać. Mhm. Taki podstawowy przypadek, dla którego ja tu przyjechałem, że po pierwsze była praca, a po drugie była za dobre pieniądze. Czyli jeszcze do tego robię to, co lubię. Ja mam prawo jazdy już od 16 roku życia, umówmy się, 50 lat niedługo będzie. Dzięki temu, że jestem tutaj, to jak mam kaprys, nie wiem, któregoś roku było tak, że szefowa mnie wzywa i mówi: Kuba, słuchaj, wiesz, no urlop ci przypadnie. Ja mówię, jak to przypadnie? Możesz mi przełożyć na przyszły rok? No w Polsce tak można, nie? Do końca marca wybrać tego automatu. Tutaj nie, tutaj albo wybierzesz, albo i ty spadaj na urlop, bo w grudniu to ja cię potrzebuję. No i jest koniec listopada i co? Na urlop. I trzeba iść na urlop, no przecież nie będę siedział, kurczę, w mokrej Anglii, tak? Pogrzebałem troszeczkę po necie, popatrzyłem to tam, wykonałem jeden telefon, jeden przelew, kosztowało nas to 400 funtów i siedzieliśmy tydzień na Wyspach Kanaryjskich. No 400 funtów, przypomnę, to jest troszkę mniejsza tygodniówka. No i ja ten tydzień Odpocząłem. przepiłem, powiedzmy, na Wyspach Kanaryjskich. W Polsce to by do takiej wyprawy człowiek się latami przygotowywał. Fakt, że była jedna wyprawa, do której się przygotowywaliśmy dosyć długo, była wyprawa motocyklowa przez Australię. O, super. No, Pięknie. pojechaliśmy na miesiąc. Do Australii nie jedzie się na tydzień, umówmy się. To jest za daleko, podróż kosztuje 2000 funtów na 2 osoby. Pogłaskać kangura, polecam. Specyficzny mają zapach misie koala. Aha. Śpią 22 godziny na dobę, a przez resztę żują. Tylko że eukaliptus jest specyficzną rośliną. I Dlatego śpią. misie koala wyhodowały sobie pewną mikrobiotę specyficzną w swoich kiszkach, że one te liście eukaliptusa fermentują mi w żołądkach, częściowo również alkoholowo, więc bania od śniadania, od urodzenia. Tak jest. Te zwierzę są. I ma to jedną implikację, niestety przykrą. Taka kolonia mi bardzo śmierdzi, bo one na okrągło balą kackupy. No, cóż. ale wracając do życia, no tak, pojechaliśmy, kupiliśmy motocykle w jednym miejscu, objechaliśmy ćwierć Australii, sprzedaliśmy w innym miejscu, z dużą stratą oczywiście, ale to i tak wyglądało super, bo gdybyśmy wynajęli, to byłyby motocykle nie nasze, a I pewnie jeszcze większe koszty. i byłyby jeszcze większe pieniądze, tak. W
plecy. No to Australia nie jest tanim krajem, przelot nie jest tani tamże również. Po drodze zahaczyliśmy o Dubaj. No to już I- taka wyprawa chyba, jak to się mówi, wyprawa życia, co? No jak do dzisiaj tak, jak do dzisiaj to tak. No nie, bo ja odbyłem kilka wypraw po Stanach, ale wcześniej ta australijska była fajna. Piękne. Fajna. Tak, oczywiście. Zresztą na moim kanale są chyba Powiedz, jak ten kanał się nazywa? 2 filmiki. Kanał się nazywa Opowieści przy kawie. Polecam. Także jest bardzo niezobowiązujący. Mam jeszcze drugi kanał, ale on jest na tematy krótkofalarskie, więc interesować będzie tylko krótkofalowo. A Opowieści przy kawie to jest kanał o wszelkich różnych pierdołach, które mi wpadną w garść i na pomysł, prawda? Jak się ogolić brzytwą, proszę bardzo, pokażę. Jak A humor, jak zrobić... słyszycie, ma specyficzny, także polecam. No. Kuba, reasumując, Jestem tu i dobrze jestem. To znaczy, wiadomo, że fajnie jest, że można polecieć do Polski parę razy do roku, odwiedzić rodzinę i wytrzeć kurze po starych kątach, bo bez tego to bym chyba rzeczywiście siedział w kącie i płakał. Taka jest prawda. Smutek jest to taki, że w kraju lat dziecinnych, we własnej pierwszej podstawowej ojczyźnie, potrafimy się czuć na tyle niekomfortowo, że szukamy drugiej. Bo co by nie mówić, Anglia jest dla mnie drugą ojczyzną. Kochaną czy nie, ale jest. Bo tu mieszkam. swego rodzaju domem, tak. No jest domem, bo ja tu mieszkam. No tak. Nie mogę powiedzieć, że to nie jest moja druga ojczyzna, ale ta pierwsza zawsze jest bliższa sercu. Pierwsza miłość i najważniejsza. Słynny dowcip o Biblii i Szkocji, że w Biblii napisali, że 40 dni i nocy lało non-stop i to był potop, tragedia i w ogóle zagłada ludzkości. A my w Szkocji to nazywamy po prostu lato. Nie? I tym optymistycznym akcentem podziękujemy. Ja też dziękuję. Lecimy dalej. Cześć. Pozdrawiam, dziękuję serdecznie. Już pożegnałem się z Kubą, ale poza kamerą, gdy już włączyliśmy kamerę, Kuba opowiedział mi historię o tym, jak pytają się go Anglicy, czy jest coś, czego nie lubi w Anglii. I on mi opowiada, tak, są 3 rzeczy. Pierwsza to klimat. No i mówi, że Anglicy to rozumieją. Druga to jedzenie. I Anglicy to rozumieją. A trzecia to te 2 krany na zlewie, czyli jeden z ciepłą, drugi z zimną wodą. I oni tego nie rozumieją. To taka zabawna historia na zakończenie spotkania z Kubą. Tymczasem, na razie. Doberek. Kolejny dzień oczekiwań. Chyba dla nikogo nie będzie zaskoczeniem stwierdzenie, że gwiazdy gwiazdorzą. Także skorzystając z doświadczeń Mahometa, gdy góra nie chciała przyjąć Mahometa, Mahomet poszedł do góry. No to ja zbieram się na jogę. To na razie. Ale pokażę wam jeszcze wcześniej moją jabłonkę. Patrzcie, oto ona. No będzie troszkę jabłuszek w tym roku. Chyba. Mam ją tutaj 3. rok. W tym roku pięknie zakwitła. Pięknota pańciowa. A z boku rośnie brzuska. Troszkę ją poprzycinałem. Brzuska ma więcej. Brzuska będzie miała już 7 lat. A tam poleciał ten przeszkadzacz. Wszystko pięknie, ładnie. Ja się zbieram na tę jogę, a Was serdecznie przepraszam za dziwne zachowanie przy Kubie, bo zwyczajnie nie wiedziałem, gdzie patrzeć na który obiektyw. Trochę techniki i się człowiek gubi, ale mam mocne postanowienie poprawy. W tym odcinku już się z Wami żegnam, całusy zasyłam, a jeśli chciałbyś wesprzeć moją pracę, to daj lajka, zasubskrybuj mój kanał. Ciebie to nic nie kosztuje, a dla mnie jest to
wielka sprawa, poprawia moje zasięgi na YouTubie i algorytm YouTube'a.